To, co w tym momencie widzicie, to przez długi czas była jedna z moich ulubionych klawiatur mechanicznych. Dobra, dobrze wyceniona Keychron K2. 75% kompaktowy, bezprzewodowy, no można było go zabrać wszędzie. Ale czy wersja Pro jest warta dopłaty? Przekonajmy się. Śmiem twierdzić, że K2 może być jedną z najbardziej rozpoznawalnych 75% klawiatur niszowych producentów. Chociaż czy Keychron jest niszowy? Marka ma aktualnie w ofercie mnóstwo różnego rodzaju klawiatur. Kilka z nich było nawet testowanych tutaj na kanale, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do poprzednich filmów i powiem Wam wprost. Wśród tych klawiatur naprawdę bardzo trudno znaleźć klawiatury złe. Są przyzwoite, dobre bądź bardzo dobre. I K2 Pro z pewnością meandruje gdzieś między dwoma ostatnimi kategoriami, bo jest to z jednej strony prebuild, a z drugiej strony klawiatura otwarta na szeroką kustomizację, co zdaje się potwierdzać zestaw. Mamy tutaj przewód USB do USB typu C, dosyć krótki w oplocie, kątowy, dodatkowe wymienne nakładki, trochę papierków, no i finalnie klucz oraz śrubokręt. A takie dodatki to nic innego jak zaproszenie ze strony producenta, aby tą klawiaturę rozebrać i ewentualnie zmodyfikować. A dla części z Was podstawowym obszarem zabawy w modyfikację będzie wygląd, bo chcąc nie chcąc klawiatury Pro od Keychrona mają bardzo osobliwy design. Mi się podoba, chociaż wolę chyba klasyczne K2 w odcieniach czerni lub beżu połączonego z bielą. Tutaj z kolei ta szarość wpadająca w niebieski i czerwone akcenty. Ale Keychron może wyglądać tak, a może też wyglądać tak, bo keycapy wejdą wszystkie. I tutaj z automatu zaczepiłbym układ switchy. Mam nadzieję, że całość będzie odpowiednio widoczna. Mianowicie te switche są w układzie południowym, co znaczy, że diody RGB, podświetlę je w tym momencie, teraz jest to widoczne. Diody są od dołu, są w układzie południowym, a to jednocześnie eliminuje wszelakie kolizje z niektórymi profilami keycapów, więc dzięki temu możemy sobie tutaj bez problemu zakładać różnorakie keycapy, nie będziemy mieli żadnego stukania o switcha. To są takie elementy, na które uwagę zwracają bardziej entuzjaści, ale fajnie, że akurat tutaj ten układ południowy rzeczywiście mamy. No i w tym miejscu pewną oczywistością jest też hot swap, którego mogliście zobaczyć, mianowicie w K2 Pro elementem stałym switche nie są, można je zmienić, można włożyć tutaj 3-pinowe, jak i 5-pinowe. Chociaż no nie jest to jakaś wybitna karta przetargowa, która sprawia, że tą klawiaturę powinniście kupić względem klasycznej V2, bo w V2 hot swap też był obecny. W każdym razie zapamiętajcie, w tej klawiaturze switche można wymienić. Pytanie, czy warto, ponieważ Keychron do tej klawiatury dorzuca już całkiem ciekawe przełączniki. Są one brandowane jako autorskie, w moim przypadku czerwone, liniowe, przesmarowane z ograniczonym wychylaniem na boki ze względu na kołnierz, bez nieprzyjemnych dźwięków, bez szorstkości. O ich pracy przekonamy się jednak, kiedy zajrzymy do tej klawiatury w głąb, ponieważ na dany moment pozostało jeszcze mnóstwo spraw dookoła, które wypadałoby omówić. Na przykład mamy tutaj aluminiową ramkę, rozkręcaną bardzo surową, albo switcha na lewej stronie do przełączania systemu oraz uruchamiania klawiatury. Port ładowania też jest właśnie tam. I szczerze, ostatnio obcując z tą klawiaturą oraz przypominając sobie moją K2, zacząłem zastanawiać się w zasadzie, dlaczego Keychron używa portu, który jest obecny w tym miejscu, skoro nie jest on specjalnie praktyczny, szczególnie pod kątem jakichś dodatkowych customowych kabli, fajnie gdyby jednak ten port znajdował się w tym miejscu. Spód jest czysty, plastikowy, bardzo stabilny, wsparty o 2 stopnie regulacji nachylenia. Góra to wspomniane już wcześniej nakładki. Profil osa to tak naprawdę trochę zaokrąglony OM, czyli odrobinkę wyższy, ale też przyzwoity, mówiąc o pracy codziennej, klasycznej. No i co ważne, te keycapy to PBT-ki, double shoty, grubsze, fajnie zrealizowane, no i jak możecie zauważyć, całkiem czytelne. Jedyna ich wada jest taka, że podświetlenie RGB nie przepuszczają, a dla części z Was pewnie jest to dosyć istotne. Tutaj trzeba bez podświetlenia się obejść, jest ono raczej uzupełnieniem wewnątrz, które lekko przebija się krawędziami. Ale umówmy się, ten Keychron nie jest reklamowany jako klawiatura gamingowa, bardziej multimedialno-robocza. Zresztą 90 Hz odświeżania przy Bluetooth sprawia, że ta klawiatura do gier typowo kompetytywnych pod kątem bezprzewodowości się nie nadaje. Jeżeli podepniecie przewód, no to wtedy co innego, więc jeżeli już gracie na Bluetooth, no to wtedy może postawiłbym na jakiegoś gotika. Chyba przywalę ci w mordę. No dobra, może ujmę to trochę inaczej. Ta klawiatura wystarczy Wam do pogrania w gry singlowe, które nie wymagają absolutnie mikroskopijnego czasu reakcji. Do pisania, do pracy, do ogólnego oszczędzania baterii właśnie tryb Bluetooth się sprawdzi. Pod kompetytywny gaming musicie nastawić się na przewód, który daje Wam 1000 Hz odświeżania, no bo 2,4 nie ma. Zaczepiając jeszcze o łączność, na przewodzie mamy N-key rollover, na Bluetooth też ten N-key rollover jest, aczkolwiek jakichś innych dodatkowych funkcji gamingowych raczej bym się tutaj po prostu nie spodziewał. To jest klawiatura, która ewentualnie graczy może tolerować, ale dla nich nie jest stworzona, więc zapytacie, dla kogo taki K2 Pro jest w zasadzie zrealizowany.
Przede wszystkim K2 Pro dedykowany jest entuzjaście, takiemu, który 600 zł na klawiaturę wyda, mając świadomość na przykład tego, że jakość ogólna nakładek jest dobra. Także dedykowana jest entuzjaście, który doceni stabilizatory przesmarowane, przykręcane do PCB, no i pracujące ciekawie. Poza tym mowa tutaj o entuzjaście, który w przyzwoitym budżecie zechce uzyskać stosunkowo wysoką kulturę pracy, bo K2 Pro brzmi właśnie w ten sposób. Oczywiście za takie brzmienie tej klawiatury odpowiada sporo pianek upchanych wewnątrz, jest też warstwa silikonu, która znajduje się na samym spodzie, dzięki czemu to echo się nie rozchodzi, pingowania nie ma, za sprawą przesmarowanych switche, wszystko pracuje tak jak powinno, ale jest jeszcze jedna grupa osób, do której K2 Pro zdecydowanie trafi. Są to ludzie używający wielu platform, mamy tutaj wsparcie dla Maca, Androida, iOS-a czy Windowsa, co więcej możemy podpiąć aż 3 urządzenia na Bluetooth z wygodnym przeskokiem i stosunkowo długą pracą na baterii. Rozumiem przez to deklarowane do 300 godzin bez podświetlenia, chociaż z RGB ten czas znacząco się zmniejsza. 4000 mAh jest drenowane do zera w przeciągu około 54 godzin przy założeniu oszczędzania baterii. I zgadza się, nie jest to wynik imponujący, ale przy pełnym podświetleniu nie jest to też wynik tragicznie zły. Poza tym przewagą tej, jak i wielu innych klawiatur z serii Pro od Kichrona jest dostęp do aplikacji, ale nie takiej zwykłej, którą musimy pobierać na komputer. Zamiast tego wystarczy nam dostęp do sieci, ponieważ klawiaturę możemy skonfigurować w przeglądarce. Służy do tego wszystkiego VM i tak, dla wielu może być ona dosyć toporną formą konfiguracji klawiatury, ale po chwili staje się bardzo łatwa, czytelna i uniwersalna, ponieważ aplikacja trafia do ogromnej większości klawiatur customowych lub prebuildów z zacięciem entuzjastycznym. Podpinacie, zmieniacie podświetlenie, makra, skróty, przestawiacie klawisze i tak dalej, i tak dalej. Kichron rzeczywiście w tym aspekcie zyskuje dużo, bardzo dużo. Dostęp do internetu otwiera nam drogę konfiguracji wszędzie, bez jakichś kont dla danej marki, logowania czy obciążania procesora przez obecny w tle soft, który może też negatywnie wpływać na jakieś delikatne przycięcia w gamingu. Tylko czy jest to wszystko warte jakiejkolwiek dopłaty? Generalnie tak, bardzo tak, ponieważ w każdym jednym aspekcie dostajemy tutaj klawiaturę ulepszoną względem tej mojej ukochanej klasycznej K2. Jest to urządzenie ciekawsze, lepiej zaprojektowane, ale odnoszące się do pierwowzoru kształtem i kompaktowością. Mamy mocniejszą baterię, możliwość konfiguracji w aplikacji, czego w klasycznej K2 brakowało, no i sporą otwartość na wszelakie modyfikacje wewnątrz. Tyle, że są to rzeczy, które doceni użytkownik trochę bardziej wymagający i tutaj dochodzimy do meritum, ponieważ K2, ta standardowa w 2023 roku, wciąż jest bardzo dobrym wyborem dla osób, które po prostu poszukują klawiatury kompaktowej, bezprzewodowej na Bluetooth. Natomiast jeżeli już szukacie czegoś trochę lepszego, jednocześnie zależy Wam na tej konfiguracji, no to wówczas wybór Pro jest jak najbardziej wskazany. Dostajemy tutaj ulepszenia, jest to klawiatura zrealizowana dobrze pod każdym praktycznie względem i jeżeli tylko Wam się podoba oraz macie możliwość dopłaty, to jak najbardziej sugerowałbym wybór właśnie tej wersji. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o klawiaturze Kichron K2 Pro. Jak Wam się podoba? Co ewentualnie byście w niej zmienili, poprawili? Moim zdaniem bateria mogłaby być mimo wszystko odrobinkę lepsza. No i gdyby pojawiło się tutaj jeszcze 2,4, mielibyśmy taki kompletny, kompaktowy i stosunkowo ciężki oraz stabilny na biurku zestaw, który spisze się nie tylko w pracy, ale i w gamingu. To tyle, na razie.